Kiedyś czytałem głupawe recenzje do Minecraft Dungeons. Wyszła nowa gra, pojawiły się nowe recenzje i tym razem jest jeszcze gorzej. Zostałem zmuszony wbrew mojej własnej woli, żeby grać w tą grę przez 16,4 godziny. Za takie pieniądze mogę sobie życie ułożyć. Mamo, czy kupisz mi World of Warcraft? Ale synku, my już mamy World of Warcraft w domu. Tymczasem World of Warcraft w domu. Dziwnie wygląda ten WoW. Ale o co im chodzi? Przecież to nawet nie jest podobne. Mamy też kolejnego zmuszonego biedaka. Polecane. Vincent mi kazał. Wiele osób mówi, że gra nie wyszła, ale ja tu widzę bardzo pozytywny odbiór. Tyle zabawy, takie świetne, uwielbiam to tak! Spoko gierka, może i dla dzieci, ale do wychillowania się oraz picia piwerka jest git. O! Ta gra idealnie pasuje, kiedy po prostu chcę wyłączyć swój mózg i oglądać, jak małe, śmieszne ludziki biją inne śmieszne ludziki. Minecraft. Mega super gra! Wykrzyknik, 1-1, wykrzyknik 1-1. Gra fajna, ale trudna i wkurzająca. Dużo bekonu. Dobra gra, uwielbiam ją! Całkiem spoko gra, oceniam Minecraft Legends na 10 w skali Rikusa Ratusa. Nie wiem co to znaczy. Oh man. Minecraft Clash of Clans. Average Minecraft Legends enjoyer. Całkiem spoko, jak w końcu przestanie się. Ta giera jest bardzo kierowa. Bardzo fajna, uwielbiam tę grę! Jednak czasami do wyrażenia wszystkich swoich emocji wystarczy tylko jedno słowo. Tak, nie. Albo bardziej elokwentnie, nielegendarnie. O, a tu moja reakcja, gdy dowiedziałem się, że społeczność nie może tworzyć zawartości tworzonej przez społeczność. Moje rozczarowanie jest niewyobrażalne, a mój dzień jest zrujnowany. RTS bez S. Polecane, 8 na 10. Naprawcie to przyspieszanie myszki! Gra zła, nie warte $40, płaczę. Nie warte $500. Nie no, patrz, masz wybór. Możesz sobie kupić taki wielki basenik, albo możesz kupić leżęcy. No jak dla mnie wybór jest dosyć prosty. Zarąbiste to nowe 1.20. Jeżeli lubisz eksplorację z Pikmina, ale wolałbyś raczej budować wszędzie fortyfikacje i żeby twoje jednostki miały bardziej jasną rolę w bitwie, to jest gra dla ciebie. Właśnie przed premierą wiele osób porównywało, że to jest jakiś klon Pikmina i w ogóle, ale te gry bardzo się różnią, bardzo. Tak właściwie nie ma gry podobnej. Pikmin jest najbliżej, ale dalej daleko. Gra super, uwielbiam Minecraft, grałem z Trumpem i Obamą, oni też ją pokochali. Biden zatwierdził. Co to kurde było? Gra głównie składa się z o nie, wioska jest w tarapatach, idź im pomóż. Gościu, grałeś pół godziny, nie wyszedłeś z tutoriala. Demo za $40. Ja po prostu chcę sobie eksplorować, a tu ciągle są powiadomienia, o musisz się pośpieszyć. Gościu, też grałeś pół godziny i nie wyszedłeś z tutoriala. Powinni byli po prostu zrobić klona Minecraft Dungeons z otwartym światem. Wygląda bardziej jak preview niż pełna gra. Ale mamy tutaj też odpowiedź, dlaczego jest aż tak dużo negatywnych recenzji. Dobra gra, nie słuchajcie negatywnych recenzji piglinów. To jest wszystko propaganda piglinów, żebyśmy nie grali w Legendsy i ich nie powstrzymali. Jeżeli nikt z nimi nie będzie walczył, to wygrają walkowerem. Gra. Po prostu gra i to wystarczy, to jest czat. Redstone robi kaboom! 10 na 10. Ja pierdzielę, dlaczego ja w to grałem więcej niż 2 godziny? Alexa, ustaw timer na godzinę i 45 minut. Mordo, nie doszedłeś do tych 45 minut. Strategia czasu rzeczywistego, ale bez strategii. Polecane. Dlaczego nie możesz nam pozwolić grać w sandbox? Bo to nigdy nie miał być sandbox, to nie jest Minecraft. Minecraft, macie czas do 3:25, żeby oddać mi moje Deluxe Edition DLC, zanim zmienię was w mięsne smushi. Moja ocena to dobre, polecam Adam Małysz. Och, tak się cieszę, że można zwracać gry. Gra mogłaby być świetna, gdyby została chociaż przetestowana. Ej, wiecie co mnie trochę przeraża? Ta gra miała testerów i to sporo, bardzo sporo. Tu jeden recenzent znajduje więcej błędów niż oni wszyscy razem wzięci. Gra ma tylko 8 jednostek. Jakim cudem grałeś 30 godzin i nie wiesz o pierwszych? Poza tym ja już tłumaczyłem, że w wielu strategiach jest tak, że masz 20 jednostek, coś takiego, ale w danym momencie sensowne są tylko 3 naraz. Pamiętajmy też, że w tą grę gra dużo bardzo młodych osób i lepiej jest po prostu zrobić 12 dobrych jednostek, gdzie na każdym etapie gry
każda jest jakoś przydatna, niż 20 takich, które tu się raz przydadzą, a później będą useless, ale młody sobie pomyśli, że może dalej jest dobre, będę tego używał, bo wcześniej dawał radę. To co oni tu zrobili, to jest znacznie lepsze podejście. Przez przypadek zmieniłem język na niemiecki i nie wiem jak go zmienić. Zagraj w Dungeons, jeśli chcesz prawdziwej strategii. Czy ktoś może mi to wytłumaczyć? Gra jeszcze lepsza niż Minecraft Dungeons. Gościu, masz farta, że mój pies jest dopiero szczeniakiem. Darmowa zabawa! Nie polecam. Widzicie, to jest jeden z tych ludzi, że im droższe, tym lepsze, dlatego kupują wszystkie najnowsze iPhony i tak dalej. Także jeżeli coś jest darmowe, nawet jeżeli to jest darmowa zabawa, to już jest niedobre. Czy jest tu Herobrine? Czuję się jak beta tester. Co ma Minecraft? Mnóstwo kontentu, ciągłe wsparcie aktualizacjami, silne community. Co ma Minecraft Legends? Recenzja napisana 2 dni po premierze. Jakoś w 2 dni nie spodziewałbym się zbyt wielu update'ów, ani że stworzy się wielkie community. Zakończcie ten brudny rodowód. Zobacz outpost piglinów, zrób creepery, bum bum bazę, powtórz. Lepiej zagrać w Dungeonsy. Możesz tak właściwie przejść całą grę używając tylko armaty. Nie patrzcie na mnie. Gra bardzo fajna, ale jest jeden problem. AI golemów jest okropnie głupie, bo w momencie, kiedy atakujesz jakiś bastion albo znajdujesz się na jakiejś wyspie, golemy wypadają z niej zamiast wrócić na szczyt, stoją przy ścianie i trzeba ich szukać jak Pokemonów. Tak właściwie to 2 dni po nagraniu tego filmu wyszedł update naprawiający dużo rzeczy, między innymi właśnie AI mobów. Już nie spadają tak łatwo, a przynajmniej kiedy za tobą podążają, bo jak wydasz im rozkaz, no to wtedy dalej lubią spadać. Czy Microsoft pozwolił 343 Industries to zrobić? Nie wiem, czy tak się to czyta, ale 343 się szybko mówi. Jeżeli lubisz patrzeć jak farba schnie, to ta gra jest dla ciebie. Już gry flashowe mają więcej głębi. Chciałbym, żeby istniała nudna gra za $40 z Fortnite'owym item shopem w stylu Minecrafta. Słuchaj, jeżeli Fortnite to jest jedyna gra z item shopem jaką znasz, to ja już wiem skąd ta recenzja. O ja pierdzielę, zapomniałem to zwrócić. Gra była spoko przez dokładnie 2 godziny. Wszyscy tutaj czytają recenzję, więc ja po prostu powiem, że jestem gejem. Według 1108 osób ta recenzja jest przydatna. Rzeczywiście świetnie opisałeś tą grę. Granie w tą grę jest jakby chciało ci się kupę, ale nie mógł jej wykupkać. O, kolejna wioska potrzebuje twojej pomocy, zaznaczę to na twojej mapie. Dobra, chłop już grał trochę więcej niż pół godziny. 3/4 godziny. Deluxe Edition dało mi króliko dziewczynę 10 na 10. I to jest prawdziwy average samica enjoyer. Okazuje się, że ta gra jest też świetnym miejscem do poznawania nowych osób. Kupcie ją, nie mam żadnych przyjaciół. I uwaga, mam też precyzyjne porównanie do innych Minecraftów. Ta gra nie jest taka dobra, jest pełna mikrotransakcja, gameplay po prostu nie jest dobry. 2,5 na 10. Minecraft Java 10 na 10. Minecraft Bedrock 3,2 na 10. Ale patrzcie jaka precyzja. Nie żadne 3, nie żadne 3,5, tylko 3,2. Było nudne, zwróciłem. Ha, 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 ha. No, chyba ci nie wyszło. Może następnym razem upewnijcie się, że gra działa dobrze, zanim ją wypuścicie. Mój syn jest uzależniony od Minecrafta. Przez całe te lata jakoś mnie w ogóle nie przekonywała, nie mogłem się w nią zagłębić. Natomiast ta gra jest zarąbista. A cutscenki są zabawne. Nie wiem, co jest zabawnego w cutscenkach. Ale tak, właśnie zarąbiste jest w tych spin-offach Minecrafta, że to jest w stanie łączyć rodziców i dzieci. Dla dziecka to jest po prostu Minecraft. Będzie się cieszyć tą grą, bo to jest po prostu w świecie Minecrafta i to dla dziecka wystarczy. Natomiast dorosły ma samą grę, wszystkie mechaniki i tak dalej. To, że to jest dobrze zrobione. A przynajmniej dobrze to działało z Dungeonsami, bo tam jest split screen, to jest rzeczywiście bardzo dobrze zrobione. No po 2 latach rozwoju na początku nie do końca było. Tutaj podzielonego ekranu nie ma i no twórców jeszcze trochę roboty czeka. Mojang podjął uderzającą decyzję gameplayową w swojej najnowszej grze wideo. Usunęli z niej zabawę. Przyspieszanie myszki włączone domyślnie i nie można tego nawet wyłączyć. Mogę wybaczyć morderstwa, porwania, wymuszenia, szantaż, eksperymenty na ludziach, masowe morderstwa, a może nawet unikanie podatków. Ale akceleracja myszki? Oj, to już jest przesada. Jajks, może moderzy uratują tę grę. Actually, moderzy robią całkiem sporo.
pracują nad dużymi projektami. Jak chcecie sobie coś zobaczyć, to polecam wejść na Discorda moderskiego. Nawet powstaje aplikacja do instalowania modów, także jest sporo robione. Nie grałem długo, aczkolwiek już na starcie widać bugi, niedociągnięcia i narratora, który literuje wszystko i nie idzie tego wyłączyć. Aż specjalnie włącza grę. Tu masz taki guziczek ustawienia. Ułatwienie dostępu. Zamiana tekstu na mowę. Wyłącz. Nie dziękuj. No i tak właściwie z tych ciekawszych to by było wszystko. Szczerze, większość recenzji jest dosyć powtarzalna i pojawiają się te same problemy. Nie z tych, co tutaj pokazałem, tylko tak ogólnie, jak przeglądałem wszystkie. Spora część osób, która zostawiała negatywne recenzje, grała naprawdę bardzo krótko. Widzieliście pół godziny, 70 godziny. Przez ten czas nie zdążysz tak naprawdę wyjść z aktu pierwszego, który jest tak właściwie wstępem. Wtedy uczysz się, jak bronić całego świata, tak? To nie jest jeszcze prawdziwa gra, dlatego ja to nazywam tutorialem. Narzekają, że cała gra składa się z tego, że musisz ratować te wioski kolejne, że ci ciągle krzyczy, żebyś to zrobił, że nie możesz sobie podróżować sam, że jest wszystko łatwe, że po prostu spawnujesz jednostki i je wysyłasz i czekasz, aż coś zrobią. I na to się składają takie dwa główne problemy. Po pierwsze, ludzie nie wiedzą, że to jest akt pierwszy, nie wiedzą, że to jest większy tutorial i nie wiedzą, że to jest dopiero wstęp. Że to, co widzą, to jest dopiero namiastka prawdziwej, pełnej gry. I drugi problem, nie wiedzą, że istnieje więcej poziomów trudności. Kiedy tworzysz nowy świat, po prostu ci się gra odpala, po prostu masz cutscenki i lecisz. Nie masz żadnego wyboru poziomu trudności. Żeby go zmienić, musisz wyjść i wejść. Natomiast większość osób wychodzi i już nie wraca. I tyle. W sensie większość osób, mówię o tych recenzentach negatywnych. I uwaga, w update'cie, o którym mówiłem, również naprawili to z poziomami trudności. Teraz za pierwszym razem, jak odpalasz gierę, to ci się odpala menu wyboru i masz do każdego poziomu trudności opis. No i jest zaznaczone, że bajkowy jest dla osób nieogarniających strategii, także jest szansa, że więcej osób będzie wybierać mityczne. No i dałoby się to tak właściwie całkiem nawet prosto rozwiązać. No i po drugie, jak już cię gospodarze powitają i wchodzisz w ten świat, to mogłoby być coś takiego, że wyświetliłbyś taki ekran akt pierwszy, poznawanie przeciwnika. To już by była jakaś wskazówka, że to jest dopiero wstęp i że tu masz się uczyć, że dopiero poznasz tego przeciwnika. Chociaż najlepiej by było, jakby potem się wyświetliło jeszcze takie okienko z informacją, że hej, to jest wstęp, że tutaj się uczysz, że do prawdziwej gry takiej pełnej wejdziesz za jakąś godzinę. Tutaj ludzie się nastawiają, że pograją te 2 godziny albo i mniej, jeżeli im się nie spodoba, to zwrócą. Także taki przedłużony tutorial musi być jasno zaznaczony. Muszą wiedzieć, że to, co doświadczyli przez tą pierwszą godzinę czy 2, to jest dopiero wstęp. Bo naprawdę wielu z nich myśli, że to jest po prostu pełna gra. Że to wszystko będzie polegało tylko na tym. Także mam nadzieję, że twórcy kiedyś to poprawią, że jednak będzie to bardziej oczywiste dla ludzi, że to jest dopiero początek. Dobra, także co, wejdźcie na Steama, zostawcie pozytywną recenzję, a ja się z wami żegnam, do zobaczenia i siemka!